Cześć, witam. Dobry wieczór. Mamy godzinę 22 prawie. Nagrywamy filmik. A dokładnie tak jak widzicie, ośmienka. Ciężka seria. 902 i pochodne. Podobno szóstka z przodem miękkim, albo z przodem w ogóle, bez przodu, z przodem miękkim, sztywnym, ale bez napędu. Tu pomyłka. No ale takie ciągniki mamy. I nic nie zrobimy. Jakoś żyć trzeba. Chcę Wam pokazać, jak to składamy. A mianowicie zaczniemy od samej zwrotnicy. Nie części wysuwnej, tylko zwrotnicy. Zwrotnicę to zaczniemy od tych śrub. Od czego to jest? Tu przykręcamy wręgi. Co to jest wręga? Wręga jest to uchwyt błotnika górny, dolny. Dolną wręgę przykręcamy do ramienia zwrotnicy. Teraz nie wiem, czy mam prawe, czy mam lewe. Wziąłem jak popadło. Zresztą nieważne. Chyba wziąłem źle. Ale przykręcamy ją w tym miejscu. Tak, bo zwrotnicę mam... A nie, prawą mam. I też mam tu prawą. No mniejsza o większość. Przykręcamy na 4 śruby w tym miejscu. To są normalne dziesiątki. Normalny metryczny gwint. Tu mamy drobny 1,25 M12. Z tym, że tu przychodzą śruby M12 na 40. Tu przychodzą śruby M12 na 30. I na tym to by się kończyła mocowanie ramienia zwrotnicy. Następną rzeczą, jaką jest zbrojenie do piasty, bo tutaj więcej rzeczy chyba nie będzie potrzebnych, chociaż jeszcze Wam pokażę. W tym miejscu na dole przychodzi przecięty pierścień. O, zszedł się do osłony gumowej zwrotnicy. Tematu osłony jakości nie będziemy tutaj poruszać, bo to nie o to chodzi. Gumy są takie, jakie są, co niektórzy to przerabiają. I ta część tutaj nachodzi na dolną część części wysuwnej. Do tego przychodzą dwa zabezpieczenia. Jedno dolne, tu na drucie, drugie skręcane na śrubkę, śrubka szóstka, piątka, po dwie podkładeczki zaciskane na tym. Dobra, to sobie zabieramy. Następną rzeczą, tu sobie rozebraliśmy, następną rzeczą, którą należy sobie przygotować, to jest pierścień. O, taki pierścionek. On jest nabijany, tu ma podtoczenie, tu też jest zatoczenie. No ucieka mi. Teraz się nie uda. Trzeba go nabić sztywno. On jest wymienną częścią, po nim chodzi uszczelniacz. Uszczelniacz 70, 90, 13. O, widzicie? Uszczelniacz. On jest wymienną częścią, jak się wytrze, można go wymienić. Dobijamy go tu, do samego rantu. On delikatnie wejdzie tutaj na czop. Następnie nabijamy łożysko. Łożysko bieżnię wewnętrzną, łożyska 30-309. Dochodzi nam dotąd. Drugą część, pierścień, nabijamy w piastę do końca. Uszczelniacz nam przychodzi w ten sposób, wbity, z prężynką do środka. Tak. Dokładnie. O, w ten sposób. I teraz mnie ciekawi jedna rzecz, bo powiem szczerze, nigdy tego nie kombinowałem, ale zawsze musi być pierwszy raz. Aha, łożysko przychodzi. Jak będziecie nabijać, to łożysko bez uszczelniacz przejdzie. To właśnie mnie ciekawiło. Dobra, łożysko mogę sobie tutaj od razu zabrać.
Uszczelniacz mogę zabrać. Pokryweczkę mogę zabrać. I teraz tak, z drugiej strony piasty przychodzi bieżnia od małego łożyska. Małe łożysko 30305. W ten sposób. O, tak jak widzicie. Dobijamy do końca. I chciałem wam jeszcze coś pokazać, tylko teraz nie wiem, czy mi to się uda. A może się uda. W każdym razie łożysko dobijamy do końca. Tu jeszcze powinno być fabrycznie zatoczenie, ale tego już nie ma. Na o-ring. W katalogu wynalazłem o-ring 60 razy 2. I tak się zastanawiam, czy ten o-ring nie powinien przyjść tu. Bo w katalogu jest pokazane, że tu pod łożysko, ale tu jest więcej. 60 razy 2 jest 64. To by ta różnica była, żeby przychodził o-ring 60 razy 2, uszczelniał wtedy nam nakrętkę. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, łożysko sobie też zabieram. To łożysko po założeniu piasty z uszczelniaczem w to miejsce nabijamy. Przychodzi podkładka z noskiem i nakrętka 24 razy 1,5. Nakrętka może być większa od tej, 2-3 razy, taka jak C360. Nie mam jej teraz tutaj, a nie chcę już mi się iść po nią. Ale gwint 24 razy 1,5 jest fabryczny. O! Podkładka w ten deseń, tylko większe mięso. I nakrętka też większe mięso. Po założeniu piasty, nie, jeszcze zanim łożyska nabijemy, jeżeli wymieniacie piastę, należy wymienić szpilki. Szpilki wbijamy, tak jak każdy widzi od tamtej strony. Widziałem specjalistę, który tak nabijał, ale uczył się chłopak. Tak przychodzi. I teraz wam powiem jedną rzecz. Szpilka koła do C385 jest taka sama jak w C4011. Jest inna jak w C360. Różnica polega na tym, że szpilka od 80 jest centymetr dłuższa. Od 60 można założyć, nie trzeba. Nakrętka pasuje do felgi, pasuje od 60, 30, to jest ta sama. Chociaż oryginalnie, z tego co pamiętam, to od 60 jest na 24 klucz, a od 80 na 22 lub 19. Nie chciałbym, one takie fajne były, mniejsze, duży łepek trzymający felgę. Co do felgi, felga 750×20 do koła i balonówka 10×15, 11,5×15 felga do ostrówka ogólnie, ale numer 80 218 010 felgi. Piastę ma tą samą. Teraz jeszcze tak, ta piasta i ten sam rozmiar łożysk pasuje do Zetora 7211 na kołach 750 na 20. Nie chciałbym skłamać, ale łożyska są te same. Teraz już mniejsza, większa rozmiar opon, ale Zetor 72 i 7711 ma ten sam rozmiar łożysk. Mniejszy Zetor ma taki jak 40, większy ma taki jak 80. To już teraz nie będę wnikał piasty i nie będę tego porównywał, bo to nie ma sensu. Przechodzimy dalej do składania zwrotnicy. W zwrotnicy mamy dwie tulejki, jedna na dole, druga u góry. To jest zwrotnica miękka. I teraz, żeby wam tutaj wszystko zademonstrować, od góry przychodzi mała tulejeczka, od dołu przychodzi duża tulejeczka. O, będzie widać różnicę. Tak sobie je połóżmy. Widać? Widać. Na dole ma 50, u góry 45, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz wam tutaj to złożę i będziemy działać dalej. Właśnie, wiedziałem, że o czym zapomniałem. Gdy skręcimy już łożyska stożkowe, piastę zamontujemy, dokręcimy, montujemy dekielek. No, chyba źle załapałem, moment. Dokręcamy do końca. Tu jest drobny gwint, jest troszeczkę inny wymiar niż w 30-60, nie pasuje, 60 ma gruby gwint.
Dlatego do tematu wróciłem. Teraz to sobie odłożę. Zwrotnicę, tak jak widzicie, już wsadziłem na swoje miejsce. Tulejki mogę zabrać. I tak jak widzicie, zwrotnica sobie wystaje. I teraz tak, w tym miejscu przychodzi odbijak gumowy. O, wejdzie. Może i wejdzie. Ale wciskać go nie będziemy. Trochę wszedł, jak widzicie. On dochodzi dotąd. Ale on dopiero dochodzi po tym, jak przykręcicie. O, już zwrotnica się wysunęła. Tak jak widać. Muszę ją wkręcić, bo trochę jest... O, dobra. Tu nie ma łożyska oporowego jak w 60 z dołu. Łożysko oporowe przychodzi w tym miejscu. A mianowicie tutaj przychodzi kielich od sprężyny. W kielichu u góry przychodzi jeszcze coś takiego jak na tą sprężynę. Ja tego nie mam, ale możecie sobie sprawdzić w katalogu czy coś. Podam wam numer w opisie. Przychodzi gniazdo sprężyny. Sprężyna nie leży bezpośrednio na odbijaku, tylko jest wycentrowana, powiedzmy, że sprężyna jest wycentrowana na gnieździe i gniazdo dopiero opuka o pierścień. I teraz tak, w kielichu przychodzi łożysko oporowe. Zaraz wam pokażę, tylko muszę się przygotować. Dobra, wróciłem. Już się przygotowałem. Tu przychodzi łożysko oporowe. Łożysko oporowe opiera się o ten kielich. Zaraz wam wszystko pokażę. O, w ten sposób. Łożysko oporowe, musicie zwrócić uwagę, ma dwie różne średnice. Zaraz wam pokażę. O, ta wchodzi ciasno i tą nabijamy do końca tutaj. Oprze się nam w tym miejscu. I druga strona łożyska jest z większym otworem. Widzicie? Ma luz. I teraz chyba wam nie skłamałem. Być może, że coś pomyliłem. Łożysko dokręcamy tą podkładką, później takim słoneczkiem i nakrętka, podkładka słoneczko zabezpiecza nam tą nakrętkę. Nie mam jej chwilowo, więc wam nie pokażę. Nakrętka, jeżeli dobrze pamiętam, to KM5, MB5, nakrętka KM5, MB5 będzie podkładka. Gdy tutaj to poskręcamy, po zamontowaniu kielicha, wkręcamy oto taki koreczek. Ten koreczek dociska nam łożysko. Tu w niego ładnie się chowa. Widzicie? Nakrętka, wszystko wchodzi w niego, chowa się. On jest wkręcany w kielich i w tym kielichu przychodzi taka fajna podkładeczka. Widzicie? I kielich jest zabezpieczany od środka. Tam ciężko jest ogólnie do tego się dostać. Przychodzi to, o widzicie, to jest gdzieś na tej wysokości w kielichu, jeżeli dobrze pamiętam. Nie chciałbym skłamać. Tak, tu przychodzi, to się wkręca nie w tuleję, tylko to się wkręca w gniazdo sprężyny. O, w gniazdo sprężyny, przepraszam, teraz już wszystko wam powiedziałem, tak, prawda. To się wkręca w gniazdo sprężyny. Na to nachodzi odbojnik. Widzicie? O, gumka, która ogólnie po zamontowaniu odbija się o
odbija się o pokrywę. Tak jak widzicie. I gdy sprężyna pracuje, ta guma siada i się rozszerza. Tu mamy śruby 8, 8 na 16, 8 na 20, przepraszam, razy 1. Drobno zwojne. Jeżeli się komuś gwint zerwie, nie gwintujemy 8 razy coś tam, tylko 8 razy 1. 8 razy 1,25, przepraszam, tak, jeżeli 8 1,25, jeżeli ma, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam. Nie gwintownikiem M8, tylko gwintownikiem M8 razy 1. Tu przychodzi taki korek w tym miejscu. Rzadko, bo rzadko gwint się zrywa, ale on jest automatycznie takim prowadzeniem tego odbojnika. Ten odbojnik też pracuje od przyczepy, jeżeli ktoś by chciał do 47, ale jest jak jest. Zwrotnicę składamy, zabezpieczamy, smarujemy. Smarowniczka, tu widzę, jest Lola na 10. W fabryce chyba były 6. Tu regulujemy sobie szerokość, rozstaw, wysunięcie osi, czyli rozstaw przednich kół, jak szeroko. I teraz to najważniejsza rzecz. Jak zblokować przednią oś napędzaną? Jeszcze jedna rzecz, wróćmy. Jeżeli chcemy przykręcić ten dekiel, należałoby dorobić sobie 2 ósemki szpilki, długie gdzieś około 10-12 cm. Najlepiej też na drobny gwint tu, żeby wkręcić. Z drugiej strony już może być gwint metryczny, czyli 8 razy 1,25, jeżeli dobrze pamiętam. I dokręcamy po przekątnej do samego dołu. Wtedy dokręcamy śrubami. Nie odkręcamy dekla i w ten sam sposób odkręcamy dekiel, czyli 2 dłuższe śruby, odkręcamy resztę śrub i luzujemy do góry, bo wystrzeli sprężyna, żeby komuś łba nie urwało. To mówię od razu. Następną rzeczą, którą chcę poruszyć, jest blokowanie miękkiej osi na sztywno. Część klientów się pyta, jak to zrobić, po co to zrobić. Głównie do tura. Szukacie zwrotnic sztywnych, części wysuwnych sztywnych. Koszt na stronę to jest około 600 zł. Sztywnej, czyli 1200 komplet. Po co? Można to zrobić za pomocą pewnej tulei i śruby. Jak to działa? Zobaczcie. Gdy wykręcicie tego korka stąd, wkręcacie, moment, o, widzicie, moment, takie cudo wkręcacie w pokrywę, ono tu sobie wystaje. Następnie wygląda to tak i to sobie teraz lata, widzicie, buja się. I następnie śrubą 10 na 120, gwint 10 razy 1,25. Widzicie? Nie mogę jeszcze załapać, ale zaraz postaram się. O! I zobaczcie. Sztywno. Sztywno. Dokręcamy tą śrubą odbojnik do końca. Zaraz wam to rozbiorę i wam pokażę, jak to wygląda. Tak jak widzicie, odbojnik już wyjąłem. Suchmiarka sobie leży, a bardzo się przyda coś pomieścić. I zobaczcie. Tak to wygląda. Ogólnie na tym odbijaku nie ma tego sztywta i tej śruby. Tu sobie pracuje miękki przód. Wyjmujecie wkrętkę, dokręcacie i cała zabawa z miękkim przodem się kończy. Jeżeli pomogłem, cieszę się. Jeżeli kogoś wkurzyłem, mówicie trudno,
ale też się cieszę. Jeżeli ktoś myśli inaczej, komentarz proszę dopiąć. Jak najbardziej, żeby hejt był konstruktywny. Jeżeli komuś się nie podoba, napisz w komentarzu dlaczego. Trzymajcie się, do następnego. Dobranoc, cześć.